To jest gadająca muszla. Opowieści o uchodźczym życiu i ludziach, którzy je tworzą. Następnego dnia jamnik wrócił do domu. Ogłoszenie o znalezionym psie, wrzucone do mediów społecznościowych, zadziałało. Właściciel się odnalazł. Kot westchnął z ulgą. Żartuję, wcale się go nie bał i nie uważał za jakiekolwiek zagrożenie. W tym ponurym miasteczku było mi coraz trudniej. Ludzie patrzyli na świat i na innych z chłodem, jakby zza obcej szyby. Przypomniałam sobie, dlaczego tak długo unikałam przyjazdu tutaj. Lata ciężkiego życia nie nauczyły ich empatii. Usłyszałam rozmowę. Oby się tam jak najszybciej nawzajem powybijali. Wreszcie będzie spokój. Nie da się już patrzeć na tych migrantów. Jadą i jadą. Przez nich w sklepach nie ma towaru. Wszystko drożeje. Ten komentarz zapadł mi głęboko w serce. Czułam się jak ktoś obcy wśród swoich, jakby dzieliła nas niewidzialna ściana obojętności. Zastanawiałam się, czy naprawdę już nic nas nie łączy? Czy to, że jestem jedną z nich, przestało mieć znaczenie? Jeszcze jedna utrata, uświadomiona po latach. Żegnałam się z miejscem, które przestało być moim domem. Postanowiliśmy jechać dalej na zachód. Bolało mnie, gdy myślałam, że kiedyś przyjdzie pora wyjechać i za granicę. Była wczesna, piękna wiosna. Ostatni śnieg już stopniał. W parkach i lasach rodziło się nowe życie. Drzewa otwierały pąki, a spod starych, zeszłorocznych liści wybijały się pierwsze kwiaty. Spacerowałam godzinami, chłonąc to piękno, to życie. Wtedy trudno było mi rozmawiać. Czasem nie mogłam sobie przypomnieć najprostszych słów, imion. Zapominałam, jaki jest dzień. Przerażało mnie, że mój najważniejszy instrument, język, zaczął zawodzić jako pierwszy. W takich chwilach obserwowałam życie wokół, żeby nie zapominać, że ono zawsze rodzi się na nowo i w końcu zwycięża nad śmiercią. Każdy rok z wielkiej sterty zgniłych liści w lesie wyrasta młody kwiat. Więc i z mojego wewnętrznego pogorzeliska może wyrosnąć coś kruchego i żywego. W końcu popiół to dobry nawóz. Aż nadszedł dzień, kiedy dostałam wiadomość z pracy. Czy będę na corocznym kluczowym spotkaniu zespołu za granicą? Wtedy zrozumiałam, że cierpliwość mojego międzynarodowego pracodawcy wobec mojej nieobecności się kończy. Zdalna praca z kraju była zakazana ze względu bezpieczeństwa. Nadzieje na szybkie zakończenie wojny gasły. To był kolejny niemożliwy i jeszcze trudniejszy wybór. Jechać czy zostać? Wiedziałam, że dalszą drogę będę musiała pokonać zupełnie sama, tylko z kotem. Mój mąż miał zostać w kraju. Dzień, w którym zrozumiałam, że muszę wyjechać, był kolejnym dniem żałoby, ale i dniem, w którym zobaczyłam, że czasem nowe życie zaczyna się dokładnie wtedy, gdy odchodzisz.